ale wciąż te ceny są szokujące. Witam. Co to w ogóle za Hawira, ty? Mordo. Hawirę mamy. Mamy miejscówkę na nocleg. Słuchajcie, 4. odcinek wjeżdża na pełnej armacie i naprawdę tutaj bez, wiecie, bez złych skojarzeń. Armata jest. To jest miejscówka, gdzie śpię dzisiaj w Tallinie. Jutro też będę tutaj spać. Idę z wami coś przekąsić, bo jestem naprawdę diabelnie głodny, więc rozpoczynamy, że tak powiem, 4. odcinek tymże mało przyjaznym aspektem. Słuchajcie, zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. Już mogę wam powiedzieć, że Tallin jest takim charyzmatycznym miastem, które na pewno wciągnie nas nie tylko pod względem historii, ale też pod wieloma aspektami takimi nowoczesnymi, tematami nowoczesnymi. No więc ja was tutaj trochę przeciągnę przez tenże miejski klimat. Odpaliłem odcinek jeszcze pod wieczór, bo idę właśnie coś zjeść. Z tego, co się zorientowałem, to ceny w Tallinie w przeciągu ostatnich 2-3 lat bardzo mocno poszły w górę. Jak wpiszecie w internecie, wiecie, jakieś takie fora, nie fora, no to tego będzie, słuchajcie, bardzo dużo. Ależ zarąbista kolekcja tych starych motocykli, motocykli aut, słuchajcie, no piękne. A, Nawa Antique, słuchajcie, Nawa Antique. Ja wam pokażę, tutaj pani pozwoliła, więc zobaczcie, jakie antyczne rzeczy, zabawki estońskie. Tutaj mamy jakąś maszynę do liczenia. To jeszcze jest za czasów niemieckich najprawdopodobniej, proszę zobaczyć. Ależ dawno nie byłem w takim, a to jest dzwonek. To jest dzwonek, tak. Dawno nie byłem w takim charyzmatycznym miejscu z takim duchem, bo te antyki faktycznie są antyki, a nie jakieś, powiedziałbym, rzeczy, które są charakteryzowane na antyki. Pololia. To chyba na mleko. 105 euro. Ciekawe, nie? Proszę zobaczyć. Pingwinek. Ale stary. Czuć klimat przeszłości, prawda? Zobaczcie. Mercedes, maszyna do pisania. Dużo pewnie takich rzeczy. Może ktoś bardziej się orientuje w tych rzeczach, więc może coś podpowie w tym kadrze. Co ciekawego. Tutaj wam pokazuję Lufthansa. Zobaczcie. Piękne auta. Bye bye. Panią zapytałem, wleciałem, czy mogę, wiecie, pokazać wam. Bo naprawdę to jest taki sklep antyczny z prawdziwego zdarzenia. W hostelu poznałem taką Ukrainko-Żydówkę. To się nazywa dopiero kombo, co w dzisiejszym świecie? Ukrainko-Żydówka. Ty, a to jest... A nie, tam ktoś mieszka już... Nie. To wygląda mi, jakby to miało być pustostanem. No, więc poznałem ją, sobie tak pogadaliśmy i ona mówi, że ma korzenie polskie i będzie się starała o kartę Polaka, a później o paszport. Mówi, że właśnie posiadanie paszportu europejskiego jest po prostu w życiu bardzo, bardzo pomocne, ale i w podróżowaniu, no nie ma co ukrywać. Ja z takim paszportem tutaj po tych stronach Unii Europejskiej sobie jeżdżę jak panisko, no ale też nawet gdzieś dalej siłą rzeczy, no to co to zrobienie wizy? Kwestia pieniędzy, tak? Kwestia pieniędzy i czasu niekiedy. Głównie to jest kwestia pieniędzy, bo czas, z reguły te wizy, z reguły do tych bardziej popularnych krajów, no to po prostu te wizy się dość szybko robi, bez większego, że tak powiem, pomyślunku. No, czasami po prostu te wizy kosztują więcej. Szukamy jedzonka, nie jakiegoś drogiego, tam nie wiem, za 20 euro, a tak za 10 euro będzie spoko. 10 euro to jest 45 zł za posiłek. Uważam, że to jest naprawdę to jest dobra cena. Ty, powiem wam,
Zobaczcie. Kolejny szmatek z Humana People to People. Kolejna miejscowa, gdzie można się obłowić w jakieś futro z second handu. Takie vintage. Ej, z czego to się bierze? Jak w kraju jest dużo szmateksów, no to, to na pewno nie jest oznaka dostatku. Na pewno. Jeżeli powstają szmateksy, to znaczy, że jest zapotrzebowanie. Jest i Turek. Turek, rurek. No ładujemy, no nie będę biegał tutaj, szukał jedzenia. Zachodzę do Turka, wiadomo co jest. 4,90. Proszę ja was. Tutaj jest pita z gita. Kurde. Beka z typa, co? Lecimy. Patrzcie jakie ceny. Ja już wam to chyba pokazywałem, czy nie pokazywałem? Pokazywałem jak tędy leciałem. Właśnie tak wyczaiłem tą miejscówę na tym odcinku wcześniejszym i tak jestem tutaj. Patrzcie. Wenecja, ty. U koleżki. Słuchajcie. 4 eurasy. Koleżka tutaj z Bangladeszu pracuje. To już mój kumpel. Tutaj kolega z Turcji, że tak powiem, bułkę delikatnie przygrzał na tym. Rzucił kawałek mięsa. Trochę kapusty. No i taki doner wyszedł. Doner. Czy on jest dobry? Nie wiem, spróbuję. O nie. O nie, to jest jakaś taka kulka mocy, zmielone mięso. To jest najtańsze mięso, jakie można by było tutaj włożyć. To chyba nawet nie jest mięso, to jest mortadela. Obrzydliwe. Ale zjem, bo jestem głodny. Słuchajcie, tutaj nie przychodzimy. Słabizna. Nie pamiętam, kiedy taki słaby keps jadłem. Ciekawe, z czego to się bierze? Z tego, że oni się chcą utrzymać, czy po prostu kupują najtańsze i myślą, że to przejdzie? Lipa totalna. I co ja temu ziomkowi z Bangladeszu mam powiedzieć, że jest siara? Dobra, nic mu nie będę mówić, żeby nie płakał w nocy. No zobaczcie sami. Czy to jest waszym zdaniem mięso? Zobaczcie. To jest jakaś mielonka, to nie jest. Nie wiadomo co to jest. Aż z ciekawości podbiłem do tego Bengalczyka zapytać co tam mordziula za mięso wpakowaliście. On do mnie mówi, że to jest tego, że to jest wołowe. Kurde, koło wołowiny to chyba leżało tylko i wyłącznie w chłodni i to jakieś 140 metrów dalej. Lipa totalna. Tam jeszcze kurczak jest, nie wiem, może kurczak jest mniej podrobiony. W sumie za 4 euro pita z wołowiną. Pita, jakoś on to nazwał, mięso, doner kebab, ale to tak nie smakuje, mordo. Co ja w życiu kebaba nie jadłem? Dobra, jeszcze dzisiaj do supermarketu wbijemy. Zobaczymy, co tam słychać u naszych kolegów z cenami. Przyjmując, że 1 euro to 4,20, no to nie, to nie mandarynki, ty myślałem, że to mandarynki, a to są pomidory kolane. Kurczę. Najtańsze jajka można kupić za 7 zł z kawałkiem. No i oczywiście z wolnego wybiegu będą znacząco droższe. No ale tutaj już za jakieś 8 zł, 9 zł też można 10 jajek kupić. No i też są przepiórcze. To jest dość ciekawe. 10 zł za tyle jajek przepiórczych, a na Białorusi za to byś zapłacił 2 zł. Masło 12 zł, 11, no 10 zł tutaj tak na szybko licząc. 8 zł. No powiem wam, że tutaj kurczę nie jest tanio. Po prostu no. O, to najtańsze chyba by było. Ty, zobaczcie jakie to jest zarąbiste, przemyślane. Bierzesz sobie takie pudło, cyk, nakładasz sobie jedzonko. 1,34 euro za, proszę ja was, za 100 gram, czyli 13,43 za kilogram jedzenia. Tu sobie nabierasz i masz ryż, i masz jakąś soczewicę, makaron z serem. Tutaj sałatki. Zobaczmy co z drugiej strony. No jest tego do wyboru. A, tutaj jakieś takie też dodatki, włącznie z jajkami i z serem. To byłoby na pewno lepsze rozwiązanie niżeli ta pita. Zobacz jaka lemoniada. 1936 rok.
Kurde, jakaś taka, wiesz, estońska, nie? Ze świnką. Fajna. Ale jakoś mnie nie ciągnie do słodkiego. I to dobrze. Powiem wam, że Estonia importuje. W Estonii się mało co robi, jeżeli chodzi o żywność. Zobaczcie, polskie produkty, normalnie wafle z Polski. Jest trochę tego, jak tak się człowiek rozejrzy i skupi, to tych produktów jest naprawdę bardzo dużo. Kawa, to może pół kilograma kawy 8 euro. Tu za 7. No i tak mniej więcej 8 euro za pół kilograma kawy. Nie wiem, czy to jest dobra firma, czy to jest zła firma, ale daje pogląd cenowy. Patrzcie na to, jakie twarogi mają z rodzynkami, są z malinami, z truskawkami, waniliowe, w takiej parówce, twarożki. 4 zł taka parówka, 4 z kawałeczkiem, nie? Nie no, naprawdę, powiem wam, że tutaj po prostu tutaj jest drogo i dla osoby, która zarabia 800 euro i musi zapłacić rachunki sama, tutaj jest naprawdę drogo. W sensie, no to jest chyba nie do wyżycia. W Tallinie nie ma bata. No ale tutaj też nie będzie zarabiała nawet pani ekspedientka w sklepie 800, tylko troszkę więcej. Ale wciąż te ceny są szokujące. Jejku, jak ja dawno nie widziałem w ogóle takiej czekolady Dumle. Albo na przykład takie przekąski czekoladowe Dumle. No z dzieciństwa pamiętam ten ciągnący się karmel. Kto pamięta Dumle? Takie cukierki Dumle. Kiedyś w szkole można na sztuki było kupić. Dawno nie widziałem w Polsce. Pamiętacie? Dajcie koniecznie znać. W szoku jestem. Ciekawe, co? Ta kalefaren, nie wiem jak to się czyta. No to chyba ichniejsza taka kalewa. To ichniejszy brand, taki Wawel. Powiem wam, że jestem naprawdę grubo zaskoczony i pamiętajcie też, że jak byliśmy w Białorusi, później w Rosji, a teraz jesteśmy w Estonii, to mój mózg chcąc nie chcąc wraca do tego, co było. No i tak, w Białorusi było bardzo tanio, w Rosji było niekiedy taniej niż w Polsce albo i tak samo jak w Polsce, a w Estonii jest znacząco drożej niż było na Białorusi, w Rosji. Chociaż na przykład dla przykładu Halls w Rosji kosztował 2 zł, tutaj kosztuje 4 zł. Na Białorusi nie wspominam, tam kosztował złoty z kawałkiem, nie? Zobaczcie jaki przeskok cenowy. No te ceny w tym akurat supermarkecie mnie trochę tak zmiotły z powierzchni mapy. No ale też trzeba zaznaczyć, że to jest centrum miasta, nie? Więc może też one są podniesione delikatnie, bo to też nie jest tak, że oni mogą sobie, wiecie, podnieść tak drastycznie, bo ludzie by po prostu nie przychodzili. W każdym razie, no jest szok, nie? Jak oni sobie tutaj radzą? Ja się odłączam, ja kupiłem jogurt taki z malinami i z borówkami i czarne pieczywo sobie tak na kolację. Odłączam się, słyszymy się za 2 sekundy kolejnego dnia, dobra? I będę kontynuować już zwiedzanie tutaj Tallina. Witam. Kolejny dzień. Ja trochę pospałem i nie pospałem. Powiem wam, że... Kurczę, przestałem... To jeszcze? Co to za drzwi? Przestałem lubić chyba hostele. Jest taka loteria. Słuchajcie, ludzie gdzieś o 2, 3 w nocy przychodzą, gadają, pijani. Ktoś harczy, ktoś pierdzi. Ktoś inny jeszcze, słuchajcie, chrapie jak jakaś świnia. Tragedia. Słuchajcie, jest godzina 12. Szarówka niezła, nie? No ale zabieram was na przechadzkę. Przechadzkę średniowiecznym starym miastem tutaj w Tallinie, które zachowało się jako jedno z nielicznych w Europie w tak dobrym stanie. I to zresztą widać od razu na pierwszy rzut oka. Do tego stopnia, że wpisano tą starówkę na listę światowego dziedzictwa. I my dzisiaj tą starówką przejdziemy. Wczoraj ta pierwsza część tego odcinka była taka, że tak powiem, niefrasobliwa, niefortunna z tym kebabem. No takie rozpoczęcie, gdzieś tam trochę pochodziliśmy po sklepie, a dzisiaj sobie tak pochodzimy po mieście, żebyście zobaczyli, czy warto tutaj dla was przyjechać. Każdy będzie miał inne preferencje zwiedzania, no ale na pewno będzie można jakieś wnioski wyciągnąć. Cerkiew.
Wejdźmy, zobaczmy, co się dzieje. Kierowniku, kamera nie, no to nie idziemy. Słuchajcie, to nie idziemy, no. Tutaj jest bardzo dużo turystów, dlatego też bardzo często, no to jest znaczki z kamerami mogą być, nie? No, przecież takich vlogerów jak ja w Tallinie to była cała masa. Ja nie jestem tutaj pierwszy i pewnie też nie ostatni. No, łatwy dostęp, w prosty sposób można tutaj przyjechać, tanio przyjechać, ale tanio nie przeżyć. Jesteśmy na ulicy Wene. Wene. Taka najbardziej znana to jest Pik, która idzie równolegle po tamtej stronie. Trzeba będzie się tam przebić. Wciąż są turyści, ale zwróćcie uwagę, że bardzo mało. A knajpy i te sklepiki, które tutaj widzicie na prawo i na lewo, są niektóre otwarte. Na przykład tutaj pijalnia wina, jakiś taki restaurant. No to powiem wam, że ciężko na pewno jest im się utrzymać w takim momencie roku z pamiątkami. No bo mało turystów po prostu. Jak się odbije w te uliczki, to są takie, powiedziałbym, bardzo klimatyczne miejsca. Tutaj widać, że to, zobaczcie, mały Fiat. Duży Fiat albo Łada, ciężko tutaj powiedzieć. Na starym zdjęciu, czyli jakieś lata 80., 90. jeszcze. Bardzo dużo jest takich miejsc rzemieślniczych, robienie z gliny, czy biżuteria po prostu. Estońskie magnesy. O, ten to naprawdę całkiem spoko. W sensie z takim starym duchem, że tak powiem. 2 ojracze, czyli 8,50. Trzeba przyznać, że te pamiątki tutaj, tak jak sobie patrzę, są naprawdę takie nawiązujące do kraju i do kultury, bo przyjeżdżasz do jakiegoś miasta turystycznego, bo Tallinn jest miejscem turystycznym i to nie podlega wątpliwości. No i tam masz taką chińszczyznę, a tutaj jednak, no tak powiedziałbym, bardzo narodowo. Jak jesteśmy w kraju nadbałtyckim, no to co? Sprzedają, szanowni państwo, amber. Amber to nic innego jak bursztyn. Bursztyn może mieć nawet 40 milionów lat. A są i takie egzemplarze, które można na brzegu Morza Bałtyckiego w Polsce, w północnej Polsce znaleźć takie, że normalnie w bursztynie masz zatopionego owada. To jest dopiero sztuka dla sztuki, mieć taki naszyjnik z owadem zatopionym w bursztynie. Ja wam nie będę tego przeliczał, sobie liczcie. Mniej więcej przyjmijcie, że euro to 4 zł. No i na przykład tutaj ta brązoleta, którą widzicie tutaj, ona kosztuje 519 euro. Kolczyki te tutaj z bursztynu, pięknie wypolerowane, kosztują 319 euro. A na przykład ta brązoleta tutaj, ta kosztuje 2750 euro. Więc mnożcie, dzielcie i podawajcie dalej. Ten naszyjnik z takich wielkich bursztynów, tych kulek, tutaj dokładnie, kosztuje 4250 euro. Gruba sprawa, ale na lżejszy portfel można kupić coś tańszego, czyli takie kolczyki za 55, 25, tutaj za 25 dla swojej żony, przyszłej żony, różne jakieś przypinki za 70, więc no wybór jest ogromny. Stary kościół, strzelam, że XV wiek. Dlaczego mówię, że XV wiek? Ponieważ ratusz, który tutaj widzimy, jako jedyny w północnej Europie w stylu gotyckim zachował się po dziś dzień. I najlepsze jest to, co go zwieńcza. Podejdźmy troszkę bardziej, żebyście mogli go zobaczyć w całej okrasie, a zwieńcza go pewien waśmość, który imieniem podobny do mego. Stare miasto tutaj, takie podobne do tego w Warszawie u nas, a tutaj ratusz miasta. Zobaczcie, jak pięknie zachowany. Jedyny taki w tej części Europy. No i na górze zwieńcza go stary Tomasz, figura starego Tomasza, który jest symbolem właśnie Tallina. Pozdrawiam serdecznie wszystkie Kingi.
Stalina i przyznaję szczerze i otwarcie, że dawno nie byłem w tak turystycznym miejscu jak to. Naprawdę. Zobaczcie, tutaj są wszędzie turyści. Starzy, młodzi, średni, w sensie to jest tak turystyczne miejsce, takie w ogóle nawet ten cały charakter. Jest tu pięknie, czysto, ma to swój charakter, jak wspomniałem, taki kulturowo-historyczny. Ładnie to wszystko jest tak ogarnięte, ale dziwnie się tutaj czuję. Tak, wiecie, tak nieswojo, nie? Bo tak na dobrą sprawę to wszystko jest takie poukładane, przewidywalne, a to, co oglądacie na kanale z reguły, to jest takie bardziej chaotyczne, nieprzewidziane, co się wydarzy, kogo się spotka. No tutaj jest tak odwrotnie, w zupełności odwrotnie. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, czy mi się to podoba, czy mi się to nie podoba. Może co jakiś czas bycie w takim miejscu, może jest ok. No nie wiem, sam nie wiem. Do kręcenia tych ujęć używam szerokiego kąta, żebyście mogli poczuć się tak troszkę, powiedziałbym, ściśnięci w tych uliczkach. Zobaczcie. Daje to ciekawy efekt. Gdzieś tutaj ktoś cynamonówki robi, bo czuję cynamon, ale przepiękny zapach. No i słuchajcie, gdybyście mnie zapytali, jakie języki najczęściej słychać tutaj wokół, bez wątpienia język rosyjski i język estoński. 2. Czyli tutejsi. No tak plus minus tutejsi. Za mną najstarsza ulica Pik tutaj w Tallinie i teraz przejdziemy się właśnie tym traktem ulicznym, który skupiał najbogatszych mieszczan w mieście. Najbogatszych, czyli czytaj Estończyków i Niemców, czyli tych, którzy kupowali i sprzedawali. Kupcy. Tak jest. Kupcy, sprzedawcy, handlarze. O, to lepsze określenie. Byle sprzedawca nie mógł tutaj być, nie mógł tutaj mieć sklepu. Po pierwsze, musiał być bogaty, po drugie, musiał mieć koneksje, czyli musiał mieć kontakty, a po trzecie, jak miał to już te dwa aspekty, to mógł należeć do gildii. I tutaj gdzieś jest stary dom gildii handlowej, która zrzeszała tych wszystkich bogatych mieszczan, ale nie mogę go znaleźć. Chyba pod numerem 4, czyli przeszliśmy nieopatrznie i ominęliśmy ów chatę. Ten guild house powinien być gdzieś tutaj. Ale zobaczcie, poszedłem zobaczyć plan rozmieszczenia na tej ulicy tych wszystkich atrakcji. Każde są ponumerowane na tym planie. No i pytanie, czy te numery odnoszą się do numerów domów? Nie wiem. Nie jest to intuicyjne. Tego guild house'u nie byłem w stanie zlokalizować, pomimo że tutaj kręciłem się z 15 minut i niestety nie udało mi się. Warto też dodać, że tam podejmowano decyzję o handlu, który dział się w całym mieście. Oni byli takimi zwierzchnikami, którzy mówili, to ma wyglądać tak, tak i tak, miejsca do handlu mają wyglądać w ten i w ten sposób, takie i takie mają być podatki, za bursztyn będzie taki podatek, a za na przykład wełnę będzie taki podatek. Rozumiecie? A za masło jeszcze inny. Dobra, ty, w ogóle totalnie nieintuicyjnie. Tutaj się znajduje ta gildia bractwa. Tutaj, moi drodzy. A no przeczytajcie teraz mi policja po estońsku. No dawajcie, takie cwaniaczki. No właśnie, idziemy dalej. Idziemy teraz znaleźć... manifestacja widzę tutaj tego, co dzieje się za wschodnią granicą. Dlaczego akurat tutaj? Zobaczmy. Poselstwo Rosyjskiej Federacji, czyli to jest ambasada rosyjska. Przed ambasadą rosyjską, proszę, co tutaj się dzieje. No sama prawda, nie? Idziemy dalej. Jest tutaj też na tej ulicy takie muzeum, do którego szalenie chciałbym was zabrać, ale niestety nie mogę was zabrać. Powiem wam nawet dlaczego, bo to dla niektórych może być bardzo ciekawe.
i odkrywcza, a dla niektórych może być po prostu powtórzeniem informacji, którą znają. Więc jest tutaj więzienie KGB. I to więzienie, to muzeum z tym więzieniem jest naprawdę fajnie zrobione, tak, że ukazujące realia działań, które tam się odbywały. Ale dlaczego nie pokażę Wam tego muzeum, pomimo że chciałbym je bardzo pokazać na kamerze? Dlatego, że film na 98% zostanie, że tak powiem, zdjęty z wizji. On nie zostanie usunięty, on zostanie ograniczony. A w momencie, kiedy film zostanie ograniczony, to prawdopodobnie Wy o tym filmie się nie dowiecie, bo żeby o nim się dowiedzieć, to trzeba wejść w profil, trzeba go po prostu fizycznie znaleźć. Dlaczego tak? Ponieważ treści tam przedstawiane w muzeum są naprawdę mocne. No i ja już ogólnie przepracowałem takie tematy, no i wiem, że z czym to się je po prostu. A nie chciałbym, żeby odcinek został, że tak powiem, namaszczony złą mocą. Na zasadzie, że zostanie ograniczony, bo uważam, że ta wiedza jest naprawdę warta pokazania, no ale niestety konsekwencje są tak duże, że tego nie mogę zrobić. A tutaj Bractwo Czarnogłowych. Ogólnie te wszystkie budynki mają ze sobą jakieś konotacje historyczne. Już aktualnie nie są to konotacje, bo tutaj muzeum, tutaj sklep, ale tak, Bractwo Czarnogłowych zrzeszało młodych, uwaga, niezamężnych mężczyzn, którzy dbali o ten aspekt taki imprezowy w mieście. Nie byli to przypadkowi młodzi ludzie, moi drodzy, byli to ludzie o statusie majątkowym odpowiednim, no i o odpowiedniej, że tak powiem, strukturze zamożności społecznej. No, rodzice musieli też coś sobą reprezentować, członkowie rodziny musieli coś sobą reprezentować, żeby oni tutaj mogli sobie działać. Sala bankietowa, balety i te sprawy właśnie za to odpowiadali i tutaj sobie rezydowali. Co bardziej spostrzegawczy? Z czym Wam się to kojarzy? Dla mnie z pewnym aspektem polskości. A teraz wyjadę Wam z grubej armaty. Czy Wy kojarzycie taki program jak Skype? Moi drodzy, kiedy do powszechnego użytku wchodził internet, kiedy internet stawał się na tyle dostępny i przystępny w Polsce, że Wy czy ja mogliśmy go mieć w swoim domu, na przykład Neostradę, która się rozłączała, załączała tam kilkanaście razy w ciągu dnia. Ten internet był słaby, ale można było mieć dostęp do informacji szeroko pojętych. No i w tamtym czasie, czyli na początku roku 2000, czyli a dokładnie 2003, powstaje właśnie Skype, komunikator, który pozwala łączyć się głosowo przez internet. I moi drodzy, miejscem, w którym powstał ów program, jest właśnie Tallin. No i niestety trzeba też powiedzieć, że ten program w jakiejś części już umarł, bo wcześniej był ukierunkowany do takiego normalnego, zwykłego użytkownika. No i niestety ta część programu została wycofana w tym roku, w 2025. No i pozostała tylko część, która to się nazywa Skype for Business, dla biznesu. No i już tylko i wyłącznie taki bardziej biznesowy model obrali. Więc jak ktoś miał pieniądze, tak jak ja na Skype'ie, bo ja na przykład jak byłem w podróży, to ze Skype'a dzwoniłem sobie do domu, do znajomych, kiedy potrzebowałem, a teraz już no pieniążki przepadły, Skype'a nie ma i bailando. Kościół Świętego Olafa w tle po prawej stronie na ulicy Olwiste z XIII wieku z wieżą sięgającą 159 metrów, co pozwalało w tamtym czasie, jak się domyślacie, używać kościoła nie tylko do celów religijnych, ale też do celów ochrony miasta, czyli wieża strażacka, z której można było zobaczyć, czy gdzieś się pali w mieście. Ale też był to najwyższy punkt, który stanowił orientacyjny wyznacznik dla statków wpływających i wypływających z portów tutaj w Tallinie. No, spróbujemy wejść, nie?
Czy kościół zamknięty? Tak, na ten moment zamknięty. No lipa, nie zobaczyli. Słuchajcie, wejście na wieżę tutaj kościelną 40 zł. Ogólnie te ceny muzeów tutaj w Tallinie, a w Tallinie jest chyba 70 muzeów i jakby nie patrzeć na tak no, nieduże miasto, bo tutaj jest chyba z 400 000 mieszkańców, nie pamiętam dokładnie ile, ale coś tak plus minus tyle, no to 70 muzeów. No i te ceny, na przykład tam jest też w Tallinie taka wieża telewizyjna. Na tą wieżę telewizyjną wejście 100. 100, słuchajcie, wejście na wieżę telewizyjną 100. Jakieś muzea, tak średnio bym powiedział, to mniej więcej 50 zł, 50-60 zł. Oni trochę tutaj jest za grubo sobie liczą. I to jest, szanowni państwo, też główny powód, dla którego ja osobiście wolę kraje mniej zorganizowane. W sensie mniej rozwinięte, mniej zorganizowane, może bardziej wymagające, o tak to powiedzmy, ze względu na to, że tam nie ma takiej bariery wejścia. Wielokrotnie te atrakcje są przystępne cenowo. Oczywiście są miejsca, gdzie te ceny są jakieś wystrzelone. Zbliżamy się do końca odcinka. Co to w ogóle za pojazd za mną? Chciałbym tylko zaznaczyć, że w Tallinie jest bardzo dużo takiej symboliki właśnie chrześcijańskiej. I warto zaznaczyć, że chrześcijaństwo tutaj przyszło z Duńczykami i z Niemcami w średniowieczu, XIII wiek mniej więcej. No i tak, i się utrzymało do tej pory, szanowni państwo. Kończymy odcinek tymże akcentem. Wychodzę właśnie z ulicy Pik, tej najbardziej znanej tutaj w Tallinie. I powiem wam tak, że kolejny odcinek, następujący po tym, będzie odcinkiem już ostatnim z serii Estonia. I w tym ostatnim odcinku dowiecie się, co dalej z podróżą i tak, nie będę wam na razie zdradzać więcej, tak żebyście poczekali, bo cierpliwość buduje najsilniejsze mury. Moi drodzy, ja będę się w kolejnym odcinku, pewnie zabiorę się gdzieś tam do portu, żeby wam pokazać port jeszcze. I co? Kończę. Dajcie znać, co myślicie o Tallinie. Dajcie znać, co myślicie o tych uliczkach, które dzisiaj zobaczyliśmy. No i dajcie znać, czy chcielibyście przyjechać do Estonii. Trzeba powiedzieć otwarcie, że Estonia nawet na vlogach rzadko się pojawia u ludzi. Rzadko się pojawia. Niewątpliwie jest to kraj turystyczny, przewidywalny, dobrze zurbanizowany. Podkreślę to słowo drogi, bo drogi z punktu widzenia cen, które na przykład są na Litwie, czy też w Rosji, czy na Białorusi u sąsiadów. Taka konkluzja na koniec. Ja się z wami żegnam, pozdrawiam was serdecznie, upraszam o tak zwany zestaw obiadowo-youtubowy, czyli łapeczka, komentarz i podanie odcinka dalej. Mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Pamiętajcie, o zdrowie dbajcie, bo jak wy nie zadbacie o swoje zdrowie, to figa z makiem i z kurczakiem, nikt o nie nie zadba. I to ja wam gwarantuję. Ile zrobicie dla siebie, tyle będziecie mieć w życiu. O, taka złota rada od kierownika i tego się trzymamy. Trzymamy się ramy, to się nie powywalamy. Serdeczne pozdrowienia z Tallina. Kierownik się kłania. Do kostek. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm